Cześć wszystkim. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować aplikację AI, która moim zdaniem jest dużo bardziej przełomowa niż nawet sam ChatGPT. Jest to aplikacja, która działa poprzez stronę internetową i umożliwia tworzenie różnego rodzaju oprogramowania poprzez prompty. Chciałbym Wam przedstawić, jak ta aplikacja może pomóc osobom tworzącym różnego rodzaju multimedia na internet, na przykład motion design i tym podobne. I tutaj właśnie pokażę przykład, jak można zrobić w prosty sposób wizualizator do muzyki. Kiedyś miałem taką możliwość tworzenia właśnie takiej animacji pod muzykę, która była na potrzeby ogólnopolskiego konkursu tańca skupiającego kilka tysięcy uczestników. Natomiast tam miałby być taki ozdobnik, gdzie miały być lasery, pokazy świetlne, wszystko synchronizowane z muzyką, no i ta moja animacja, która miała wyświetlać się na ekranie. Otrzymałem muzykę, do której zrobiłem właśnie taką animację, wspomagając się After Effects. Każdy, kto pracuje na programie After Effects, wie, że czasami nawet proste rzeczy wymagają dość dużo pracy, są dość czasochłonne i tak też było w moim przypadku. Program After Effects nie działa w czasie rzeczywistym, więc trzeba było renderować, sprawdzać co wyszło, ewentualnie później poprawiać i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę zajmowało to sporo czasu. Natomiast teraz pokażę Wam, jak można w prosty sposób zrobić jakiś prosty wizualizator muzyczny, korzystając z tej aplikacji, o której mówię. Ta aplikacja jest to WebSim AI. Wchodzimy na stronę WebSim AI i tutaj spróbujemy właśnie utworzyć taką wizualizację do muzyki. Przykładowo najpierw spróbujemy coś prostego, czyli na przykład można co ciekawe pisać po polsku i ten program od razu odczytuje co chcemy w naszym języku i piszemy, więc utwórz animację pod muzykę, tak zwany Spectrum Analyzer. I teraz możemy coś dodać od siebie, na przykład, który będzie wyglądał jak wskazania oscyloskopu. No ciekawe, jakby to miało wyglądać, jeżeli byśmy chcieli to zrobić w After Effects. No na pewno troszeczkę byśmy się nad tym pomęczyli, a tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy po prostu wciśniemy Enter i aplikacja zacznie to tworzyć. Może dodajmy tutaj, żeby dodaj przyciski do wgrania pliku MP3 oraz play, stop, pause i przewijanie ścieżki dźwiękowej. Na razie tyle i sprawdzimy, co nam program pokaże. No widać, że się tworzy, no nawet nie trwało to minutę. Mamy tutaj już te nasze przyciski, od razu jest już stworzony, zobaczymy, czy będzie działał. Wybierzemy sobie jakąś muzykę i dajemy play. No, faktycznie wygląda to jak oscyloskop. Moim zdaniem jest to rewelacja po prostu. No, ile to trwało? No naprawdę, niecałą minutę łącznie z tworzeniem tego prompta. Czyli mamy już gotową wizualizację, którą moglibyśmy wykorzystać w naszym projekcie. Niesamowite, prawda? Hey, that's pretty good. Dobrze, może stworzymy coś trudniejszego. I tutaj mamy możliwość albo utworzenia czegoś nowego, albo po prostu edytowania tego naszego prompta. No to spróbujemy po prostu zmienić wygląd, który będzie wyglądał jak wykres słupkowy i każdy słupek będzie miał inny kolor. Kolory będą
się przenikać płynnie od prawej do lewej na całym wykresie. No zobaczymy, co teraz utworzy. I właśnie tworzy. Czekamy, czekamy, czekamy. Specjalnie tutaj nie przyspieszam tego filmu, żebyście widzieli, w jakim tempie w czasie rzeczywistym jest to tworzone. No naprawdę petarda. Bardzo, bardzo szybko moim zdaniem. Po prostu do paru minut, tak jak mówiłem, jest skomplikowane rzeczy może tworzyć. Dobra, wybieramy plik i sprawdzamy, co będzie się działo. No i mamy to, co napisaliśmy. A teraz może zrobimy troszkę inaczej. Przeedytujemy to. Może tu zatrzymamy. Stop. I dodamy jeszcze nową, który będzie wyglądał jak wykres. Może kołowy. Kołowy. Kolory będą się przenikać płynnie na całym wykresie. Spróbujemy tak zrobić. Może dodalibyśmy jakieś dodatkowe elementy. Tło powinno być ciemne, a w tle powinny się pojawiać znaki spadające powoli z góry w dół, jak na filmie Matrix. Znaki mają być w kolorze zielonym. Sprawdzamy. Tworzymy, tworzymy, tworzymy. Tak naprawdę nie my, tylko ten program. No co ciekawe, właśnie tu jest taka rzecz wyróżniająca, że można oczywiście tworzyć różnego rodzaju aplikacje za pomocą różnych czatów, LLM-ów i tak dalej, jak Gemini, Cloud, czy tam właśnie ChatGPT. Natomiast tworzy się sam kod, który później trzeba oczywiście gdzieś zaimplementować, czyli musimy mieć choćby jakąś podstawową wiedzę programistyczną lub też o to zapytać czata, ale musimy wiedzieć, gdzie go potem można ten kod umieścić, w jaki sposób wykorzystać, a tu proszę. Lecą znaczki, lecą. Dodajemy plik muzyczny. Pyk. No i jest wizualizacja. Zrobimy taką samą wizualizację, ale od nowa, bo nie chciałbym, żeby był taki kwadracik. Spróbujemy, w którym ta wizualizacja będzie, czyli zmienimy po prostu, od nowa to napiszemy, ale w taki sposób, żeby to nie działało na tym samym ekranie, tylko żeby stworzyło coś nowego. Więc zrobimy tak, damy na... I teraz tworzymy. Który będzie wyglądał jak wykres kołowy, kolory będą, dodaj przyciski. Przyciski mają być, dodamy, że przyciski mają być na dole. Tło powinno być ciemne. Może dodajmy jeszcze na przykład taką ciekawostkę. Dodaj asteroidy, takie jak z gry na flipery z lat 90. o nazwie Asteroid. Asteroidy mają powoli latać po całym ekranie. Na środku ma być trójkąt symbolizujący rakietę i ma strzelać do asteroidów, które po trafieniu będą zmieniać się na mniejsze elementy, dokładnie tak jak w grze Asteroid. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No jest, mamy ten trójkącik. Haha, nawet dodało możliwość grania, ale niesamowite. Dobra, robimy play, wybierzemy jakiś plik. Hop. Może inny tym razem, żeby... No i tak wygląda. Oczywiście można byłoby to pozmieniać dowolnie w jakiś sposób. No, niesamowite, prawda? Wow! No nie zajęło to dużo czasu, a efekt już mamy gotowy. Oczywiście można prompt dowolnie modyfikować, no i będzie po prostu w założeniu powinno być tak jak chcemy. No można to sprawdzać i bawić się tym. Co jest niesamowite, ta aplikacja jest na razie darmowa i na pewno tak nie ma się co łudzić, nie zostanie cały czas. Natomiast póki jest darmowa, warto z tego korzystać w dowolny sposób i jak najwięcej eksperymentować, bo naprawdę może pomóc w różnych aspektach każdej w zasadzie działalności. Ja tu pokazuję akurat możliwości, które mogą być przydatne dla osób zajmujących się tworzeniem multimediów na internet, tak jak ja na przykład. Natomiast no oczywiście można za pomocą tej aplikacji tworzyć dosłownie wszystko. Ona powstała w zasadzie chyba do tworzenia, o ile dobrze pamiętam, stron internetowych poprzez prompty i ona tworzy strony internetowe w HTML-u, które później można sobie dowolnie zmieniać. Natomiast no jak widać można robić za pomocą jej każdego rodzaju oprogramowanie i wykorzystać do różnych celów. No, przykładowo jak na przykład by ktoś chciał jakąś rzecz, której nie umie zrobić w After Effects, czy potrzebuje jakiś mały element, może spróbować napisać prompta i być może akurat ta aplikacja zrobi dokładnie to, czego ktoś oczekuje. Więc no, zapraszam do korzystania, jeśli nie wiedzieliście o tym. I don't know. No to w nagrodę zasubskrybujcie mój kanał, bo takich rzeczy być może będzie się pojawiać więcej. A mam nadzieję, że będą to ciekawe rzeczy. No w każdym razie ja jak to odkryłem, no to byłem pod ogromnym wrażeniem tej aplikacji. Moim zdaniem jest to naprawdę coś niesamowitego, co powoduje, że ta praca może być dużo łatwiejsza. Dla każdego, niezależnie jaki zawód wykonuje, jeżeli jest to zawód związany właśnie z cyfrowymi rzeczami, związany na przykład z oprogramowaniem, czy marketingiem, czy tworzeniem stron, czy wizualizacją jakąś, czy po prostu tworzeniem różnego rodzaju multimediów. No to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo. Hej!